Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was na szybki, krótki film o tym, jak dobrać buty do stylizacji, żeby wyglądać na wyższą, a mam zaledwie 1,60 m wzrostu, więc słuchajcie, całkiem się to przydaje. Zacznijmy od jasnych spodni. Jasne spodnie to jak dla mnie zawsze jasne buty. Wybieram spodnie też z wysokim stanem i pewnie jeżeli oglądacie moje filmy, to widzicie, że nie tylko spodnie, ale spódnice również staram się wybierać zawsze z wysokim stanem. To dodatkowo też wysmukla i wydłuża sylwetkę, jak macie wysoki stan i do tego jeszcze buty w odpowiednio dobranym kolorze, czyli w kolorze zbliżonym do tych spodni. Wtedy sylwetka wydaje się znacznie dłuższa. Widzicie tutaj na przebitkach na pewno, jak się prezentują jasne spodnie z ciemnymi butami i z jasnymi butami. Znacie na pewno ten banał, jeżeli jesteś niska i chcesz wyglądać na wyższą, to załóż obcasy. Takie to proste. No nie takie proste, bo pomimo tego, że tutaj mam na sobie czarne szpilki, to jednak wyglądam na dużo niższą niż przy założeniu szpilek w kolorze beżowym czy w kolorze dopasowanym do spodni. Wtedy jednak ta noga wydaje się dłuższa i cała sylwetka również się wydłuża. A co jeżeli założyłabym ciemne spodnie? Oczywiście do ciemnych spodni również zakładam ciemne buty. Bardzo rzadko też korzystam z tego rozwiązania, gdzie mam, załóżmy, czarne spodnie i do tego czarne czułenka, gdzie tam pomimo wszystko kawałek tej nogi widać. Jednak wolę wtedy założyć jakieś botki i moim zdaniem wtedy sylwetka wygląda na znacznie dłuższą i wydaje się znacznie wyższa niż jestem tak naprawdę, ale słuchajcie, nie zawsze chcę wyglądać na wyższą, także nie zawsze też to w ten sposób praktykuję, ale w te dni, kiedy mam ochotę wyglądać na wyższą, to dobieram właśnie jasne spodnie do jasnych butów i ciemne spodnie do ciemnych butów. To zdecydowanie się u mnie sprawdza. Zresztą widzicie same tutaj, jak wyglądają te stylizacje. Ocencie same według siebie, które style Wam się po prostu najbardziej podobają. Mamy już dobrane buty do spodni, zarówno jasnych, jak i ciemnych. Może zobaczmy, co w takim razie dobrać do spódnic. I tutaj skupimy się na 3 długościach, a w zasadzie nawet i 4. Bo mamy mini, mamy sukienkę, spódnicę do kolan, midi i maxi. Teraz słów kilka o sponsorze tego odcinka, czyli marce Lily Silk. Odezwali się do mnie, zapytali, czy jestem zainteresowana ich ubraniami, współpracą z nimi i zgodziłam się. Jest to pierwsza współpraca na moim kanale. Ja zawsze szczerze będę mówić o tym, czy jest film efektem współpracy, czy nie. Jeżeli chodzi o tę markę, zdecydowałam się na współpracę, bo widziałam świetne recenzje w internecie, a ubrania, które są u nich na stronie, po prostu mi się bardzo spodobały. Powiem Wam jeszcze kilka słów o samej marce, bo jest to marka, która produkuje ubrania z jedwabiu. Głównie z jedwabiu, ale nie tylko, bo znajdziecie tam też kaszmir i inne materiały takie szlachetne. Także są to bardzo, bardzo fajne produkty. Myślę, że dziewczyny, które mnie oglądają na stałe, wiedzą, że fajny skład naprawdę jest wart swojej ceny i rzeczy naturalne, wykonywane z naturalnych materiałów są dla naszej skóry wyjątkowo przyjemne. Już nie mówiąc o jedwabiu, gdzie jedwab jest kojarzony jednak z materiałem ekskluzywnym, z materiałem bardzo drogim. Nie dziwię się temu, jest to materiał przede wszystkim naturalny. Jedwab jedwabiowi też nie jest równy. Tutaj ten jedwab marki Lily Silk jest naprawdę świetnej jakości. Jak widzicie, koszula. I nie tylko, zaraz Wam pokażę, co dokładnie sobie wybrałam z ich oferty, a przyznaję Wam, że nie spodziewałam się, że będą to tak fajne produkty. Marka Lily Silk też prowadzi taką, powiedzmy, politykę zero waste, także wszystko jest wykorzystywane. Jeżeli zostają jakieś materiały, na przykład z szycia koszuli, to robią z nich te gumki do włosów, czy jakieś szaliki i tak dalej. Także z tego jedwabiu jest robione wszystko i jest robione do zera, także nie marnuje się materiał. Widziałam też, że celebryci i znane gwiazdy telewizyjne z filmów również ubierają się w markę Lily Silk, co jest naprawdę super. Także przetestowałam na sobie te ubrania i uważam, że naprawdę są warte uwagi i szczerze mówiąc to się zastanawiam, czy sobie coś jeszcze nie zamówię tak już z własnej kieszeni, bo naprawdę jestem bardzo zadowolona.
Zacznijmy od tego, co widziałyście na filmie nieraz, czyli od koszuli. Jest to koszula w 100% wykonana z jedwabiu morwowego, świetna jakościowo, jedwabiowi nierówny. Naprawdę, słuchajcie, już różne jedwabie dotykałam, różne jedwabie mierzyłam i ten jedwab jest naprawdę super. Jest to taka grubsza troszkę tkanina. Mamy tutaj zawiązywaną krawatkę, kryte guziki, przepiękny taki niebiesko-stalowy kolor. Niesamowicie mi się spodobał na stronie, dlatego go zamówiłam. Uważam, że świetnie wygląda z bielą, ze wszystkimi jasnymi kolorami. Sama sobie koszula jest w rozmiarze M. Szczerze mówiąc, nie miałam pojęcia, jakie rozmiary zamówić, ale zasugerowałam się tabelą producenta i wszystkie rozmiary są idealnie dobrane. Także koszula świetna. Już od dawna szukałam jakiejś idealnej, właśnie jedwabnej koszuli, ale nigdzie nie mogłam takiej wyhaczyć, a tam jest niesamowity wybór, także postawiłam właśnie na tę. Na filmie widzicie też piękną, czerwoną sukienkę wykonaną z cieniutkiego jedwabiu, także jest to idealna, zwiewna sukienka na lato, taka, w której nie będzie Wam gorąco, w której będzie skóra oddychać i będzie po prostu przepięknie wyglądać. Jedwab dla skóry, no to jest super, słuchajcie, te wszystkie jedwabne też możecie zresztą też u nich kupić, jedwabne poszewki na poduszki, jedwabne takie czepki na włosy, bo dla włosów to jest też naprawdę świetna sprawa ten jedwab. One są w ogóle, włosy są w innej kondycji, jeżeli faktycznie śpicie na tej pościeli, jeżeli używacie produktów właśnie z jedwabiem, czy tych gumek, które tak nie niszczą, nie szarpią włosów, to jest naprawdę duża różnica. Sukienka, wracając do sukienki, piękna, w przepięknym kolorze. Spodziewałam się, że będzie znacznie ciemniejszy ten kolor, ale na szczęście nie jest. Także widzicie ją tu pewnie na przebitkach, widzicie ją wszędzie na filmach. Moje wymiary oraz linki do wszystkich ubrań znajdziecie w opisie, podobnie jak kod promocyjny, który pozwoli Wam kupić wybrane przez Was dowolne ubrania w niższej cenie. Ostatnia, trzecia rzecz, którą sobie wybrałam, no słuchajcie, prawdziwa petarda. Naprawdę nie sądziłam, że to coś takiego mi się przytrafi. Jest to przepiękny żakiet, marynarka w stylu Balmain. Widzicie ją tutaj na pewno w większości z tych stylizacji, nie w każdej. W cudownym, szarym, stalowym kolorze z pięknymi złotymi guzikami. I co jest wielką zaletą, na co ja bardzo zwracam uwagę, to jest podszewka. Ona jest wykonana w 100% z jedwabiu. Zazwyczaj w takich blazerach, marynarkach ta podszewka jest traktowana po macoszemu. Jest to po prostu zwykły poliester. Zdarza się rzadko wiskoza, ale zazwyczaj jest to właśnie poliester, a przecież to ta część marynarki styka się z naszym ciałem. Szczególnie dlatego uważam, że warto, żeby ten materiał, ta podszewka była jak najlepsza gatunkowo. Abstrahując od podszewki, cała marynarka jest wspaniała. Mam rozmiar M, jest to idealny dla mnie rozmiar. Niezwykle podoba mi się tutaj dobór kolorystyczny, bo wszystkie guziki są piękne, złote, a tutaj macie szarą marynarkę w szarym kolorze. No pięknie to wygląda, ma poduszki w ramionach. Podszewka jest tutaj również w rękawach. Bardzo jest fajnie zrobiona, krój jest świetny do mojej sylwetki. Naprawdę nie spodziewałam się tego, że będzie tak świetnie skrojona, jeżeli chodzi o moje gabaryty, bo jednak mam problem ze znalezieniem idealnej marynarki, a ta no trafiła się, że hej. I jeszcze pudełeczko, które widziałyście na początku, jest to pudełeczko prezentowe. Ja akurat w takich pudełeczkach dostałam wszystkie te ubrania, ale jeżeli sobie życzycie, to Wam tak zapakują, a jeżeli nie, to dostajecie zwykłe ekologiczne opakowanie, najzwyklejszą kopertę właśnie po to, żeby trochę oszczędzić tego środowiska, więc jeżeli takie pudełko prezentowe nie jest Wam potrzebne, to nie ma potrzeby go zamawiać i nie będziecie go też dostawały, a jeżeli macie na takie ochotę, to ono też jest wykonane z materiałów, które podlegają recyklingowi. Poza tym można je użyć ponownie, no bo jest naprawdę piękne, no wspaniałe na prezent dla kogoś, wspaniałe też na prezent dla siebie. Także naprawdę marka bardzo mi się spodobała i na pewno będę sprawdzała jeszcze ich ofertę, szukając kolejnych ubrań. Zacznijmy może od mini.
Mi wydawałoby się, że jest najprostsza tutaj w tym układzie do stylizacji, ale jeżeli chcecie, żeby te nogi były jak najdłuższe, to oczywiście dobierajcie w tym momencie do koloru spódnicy odpowiednie i rajstopy, i buty. Bo jeżeli założę, załóżmy, mini czarną i założę do niej czarne szpilki, to jeszcze wygląda fajnie. Ale jeżeli założę czarną mini i załóżmy cieliste rajstopy i do tego założę sobie czarne kozaki, no to na pewno tutaj widzicie, że to tak wygląda nie najlepiej, jeżeli chodzi o te proporcje, o ten wzrost. Jeżeli natomiast skuszę się na cieliste rajstopy i do tego na cieliste buty w odcieniach jasnych, zbliżonych do koloru nóg, to wtedy ta noga jest dłuższa i generalnie cała sylwetka się wydłuża. Do czarnej spódnicy najczęściej zakładam albo takie półtransparentne czarne rajstopy, albo właśnie rajstopy takie w kolorze skóry i do tego po prostu jasne buty. To jest taki najczęstszy look, w jakim mnie możecie zobaczyć. A co jeżeli spódnica, sukienka sięga do kolan, tuż przed kolano? Także nie jest to już mini, nie jest jeszcze midi, ale powiedzmy taka długość bezpieczna, długość biurowa bym powiedziała. To tutaj również patrzę na kolor tej spódnicy, tej sukienki, czy jest ciemna, czy jest jasna i dobieram do tego odpowiednie rajstopy. Jeżeli jest ciemna, to kuszę się raczej na ciemne rajstopy i wtedy uzyskuję znowu taką dłuższą sylwetkę, dłuższą jedną linię, a u mnie te ciemne rajstopy zawsze się wiążą z ciemnymi butami. Jeżeli natomiast decydowałabym się w tym momencie na jakieś rajstopy w kolorze cielistym, co powiedzmy przy tych takich nie wybrałabym tego raczej przy czerni czy przy granacie, a raczej w jakichś takich jaśniejszych troszeczkę odcieniach, to wtedy szłyby do tego u mnie na 100% jasne buty, jasne obcasy, bo uważam, że jednak już przy tej długości do kolan założenie sneakersów skraca sylwetkę. Także po prostu skraca to sylwetkę. Też jakiekolwiek płaskie buty będą skracały sylwetkę, bo tutaj już pomiędzy kolanem a ziemią nie ma zbyt wiele. No chyba że macie, słuchajcie, super smukłe, długie nogi, no to wtedy możecie sobie na pewno pozwolić na więcej. Ja takich nie posiadam. W dodatku nie grzeszę wzrostem, więc muszę trochę bardziej pokombinować i wtedy, kiedy chcę wyglądać na wyższą, to decyduję się właśnie na takie zestawy. Noszę również spódnicę midi. Jest to taki, uważam, że taka długość, krój dosyć niebezpieczny dla niskich dziewcząt, bo jednak ta spódnica kończy się w takim miejscu, gdzie optycznie już automatycznie dzięki samej spódnicy ta sylwetka jest znacznie skrócona. Tutaj oczywiście oprócz standardowo wysokiego stanu dobieram również buty w kolorze odpowiednim do koloru spódnicy. I tutaj zawsze, prawie zawsze, bo jeżeli chcę wyglądać na wyższą, to zakładam obcasy, a jeżeli nie, to zakładam na przykład do takiej beżowej spódnicy jakieś białe sneakersy i ubieram się cała na tak bardziej na sportowo, na luzie, w takie dni, kiedy to dla mnie nie ma znaczenia, a kiedy chcę po prostu wyglądać bardziej elegancko, chcę wyglądać bardziej poważnie i na wyższą, to koniecznie obcasy i tutaj do jasnej spódnicy zdecydowanie będą jasne buty, jasne rajstopy, a do ciemnej ciemne buty i ciemne rajstopy. Wtedy, jak widzicie, ta sylwetka wygląda zupełnie inaczej. Wszędzie są przebitki ze mną w roli głównej jako modelki, żebyście po prostu mogły zobaczyć, porównać, które jakby dobory butów bardziej Wam się podobają, jak to wygląda, bo inaczej jest, jak patrzymy w lustro, a trochę inaczej, kiedy mamy to po prostu na sobie. A co z maxi? Sukienki, spódnice maxi. Akurat nie mam żadnej takiej maxi, która sięgałaby praktycznie do podłogi, bo takich też nie noszę. Zawsze się obawiam, że jednak gdzieś się ubrudzą i nie będzie to wyglądać zbyt estetycznie. Natomiast mam taką zieloną, można powiedzieć, że maxi, bo to midi zdecydowanie nie jest.
I tutaj dobieram również buty ciemne do ciemnej spódnicy. Tutaj nawet jasne buty przy tej długości sprawiają, że jednak sylwetka jest skrócona. Lepsze są w mojej opinii dopasowane do koloru, jeżeli jest to midi czy właśnie maxi, do koloru tej spódnicy, bo wtedy po prostu sylwetka jest znacznie wydłużona. Kiedy oglądam zdjęcia w internecie, oglądam zdjęcia tych domów mody, które nam coś oferują, czy tych wszystkich sieciówek, to widzę, że naprawdę tam jest wszystko. Łączone są botki z długościami do kolan, botki czarne, spódnica czy sukienka czarna i do tego załóżmy cieliste rajstopy. Jak chcecie wyglądać na wyższe, to nie jest to super pomysł. Jeżeli jesteście wysokie albo jest Wam to wszystko jedno, to na pewno nie ma to żadnego znaczenia, a tak naprawdę co po prostu Wam się podoba. Jeżeli chodzi o buty, to zauważyłam, tak jak teraz nakręcam na YouTubie, bo wcześniej jakoś, nie wiem, gdzieś to mi umykało, jednak wszelkie kozaki nie są dla mnie odpowiednie. Kończą się w nieodpowiednim miejscu i wydaje mi się, że znacznie skracają moją sylwetkę, nawet jeżeli dobieram rajstopy kolorem tych kozaków. Także jak dla mnie lepiej wyglądają muszkieterki lub takie właśnie botki, trochę za kostkę. Mam wrażenie, że ten krój jakoś bardziej wydłuża moją sylwetkę. Sneakersy tak, ale raczej do czegoś krótszego albo do czegoś jasnego, także sneakersów oczywiście nie pomijam. Wszelkie buty sportowe również dobieram na tej samej zasadzie. Mam parę jasnych, mam parę ciemnych i dobieram je w zależności od tego, jaki mam kolor na nogach, jaki mam kolor tej sukienki czy spódnicy. To były już wszystkie moje pomysły, jeżeli chodzi o buty i o dobieranie ich do spódnic czy sukienek. Piszcie koniecznie, co o tym myślicie, czy w ogóle zwracacie na to uwagę. Piszcie, czy się ze mną zgadzacie, bo może na podstawie tego, co tutaj widziałyście, wysnuwacie zupełnie inne wnioski i jestem tego bardzo ciekawa. Jeśli film Wam się podobał, to pamiętajcie o łapkach i subskrypcji i do zobaczenia następnym razem. Pa!